Dziwnych usterek nigdy wiele, a tym bardziej, kiedy masz do czynienia z konsolą PS5. Także ja jestem Spox 2, ty jesteś na kanale Pola Masowa, więc zanim rozpoczniemy, łapa do góry może, komentarz mile widziany, a tym bardziej subskrypcja, bo wbijamy w tym roku może i 100 000, więc dawać, nie pitolić, tylko dawać. Dobra, słuchajcie, historia jest bardzo dziwna, bo co podał klient? Konsola nie startuje. Czasami przy próbie włączenia wydaje charakterystyczny dźwięk piknięcia i koniec. I okoliczności. Patrzcie to. Usterka w sumie dziwna i nigdy z czymś podobnym się nie spotkałem. Musiałem przerwać na chwilę rozgrywkę i wyjść z domu, a sama konsola weszła w stan spoczynku. Po powrocie do domu włączyłem telewizor i z automatu konsola odpaliła się w dokładnie tym samym miejscu, gdy gry, w którym skończyłem. Konsola pracowała i dawała obraz. Chcąc wrócić do rozgrywki, złapałem do ręki pada, ale nie reagowałem totalnie. Mówię, może się rozładował. Chyba klient mówił do telefonu i to translator przetłumaczył, bo to jest trochę dziwnie napisane. Dobra, i chciał sprawdzić drugiego pada i nie działa. Konsola się już wyłączyła i potem się już nie podniosła. Tak w skrócie. Konsola przestaje działać. Coś jest nie tak na linii komunikacyjnej pomiędzy padem a konsolą, bo konsola nie reaguje na pada, ale telewizor ją wybudził ostatni raz. Czyżby telewizor mógł wykończyć konsolę? No nie. Słuchajcie, ja już potencjalnie wiem, co jest nie halo, ale to jeszcze sobie ustalimy. Więc tak, żeby konsolę PS5 sprawdzić, najlepiej jest co zrobić? Podłączyć UART-a. UART, protokół komunikacyjny, specjalna przejściówka, USB to TTL. Kupujesz sobie takiego małego pipsztaka, to kosztuje dosłownie 20 zł, tam nieważne ile, to są groszowe sprawy. I do tego możemy dorzucić jeszcze oprogramowanie, za pomocą którego odczytamy sobie kody błędów. Także zaraz przejdziemy na pulpit, ale zanim do tego wejdziemy, podłączmy sobie zasilanie konsoli. Termowizja. Panie Jarku, termowizja. Ale nie taki kolor, ja nie lubię tych, ja muszę mieć kolory, ja lubię kolorki. Pyk, dobra, kolorki mamy. I tak, linia 12V, żeby była, cyk. No i najważniejsza kwestia, plus i minus. Plus jest z tej strony, czerwony to plus. Wpinamy się w ten sposób. Dobra, i patrzcie teraz. Puszczamy zasilanie, zobaczymy, co się dzieje w ogóle. Czy konsola pobiera jakiś prąd, czy nie pobiera. Co się w ogóle dzieje. Także 3, 2, 1, go. Pobiera 10 mA, skoczyła na 279, więc tutaj na dole macie podgląd. I zobaczcie, ona stoi na 280 mA. Tak nie powinno być. Nagrzewa się w tym momencie kontroler dysku. Nagrzewa się widocznie mostek. Jeszcze w tym miejscu gdzieś przetwornica. I dalej stoi na 281 mA. To jest bardzo dziwne zjawisko. I spada do 0,08, czyli do 8 mA. I czy taka konsola reaguje na włącznik? Tak, reaguje, bo... Czekaj. Tutaj na brzegu mamy takie dwa kondensatory, dwa rezystory. Jeżeli ściągniesz do masy jeden z nich, to zasymulujemy włącznik. I patrz teraz. Piknęła, prąd się znowu podniósł na 281 mA, znowu się grzeje wspomniany kontroler dysku SSD i nic się nie dzieje więcej, ona nie pobiera prądu. Dziwne, nie? Bardzo dziwne, takie dosyć nieoczywiste. Wygląda tak, jakby coś było nie halo na linii modułu Bluetooth Wi-Fi. Ta konsola, żeby w ogóle zareagowała na włącznik, musi mieć kilka sprawnych elementów. Wiadomo, dysk, BIOS, ok, mostek, ok, ale musi być m.in. sprawny transmitter od obrazu, bo PS5 są takimi dziwnymi, że tak powiem, urządzeniami, że jeżeli tego układu nie będzie od obrazu, układ od obrazu, wylutujesz go, ta konsola już nie włączy się, nie zareaguje na włącznik, jest dead. Także to musi być sprawne, tak samo moduł Wi-Fi też musi być sprawny, bo bez niego ona nie przejdzie poprawnie procedury POST i nie włączy się. Także są te kroki po kolei, które muszą być odhaczone. No i tutaj jest coś ewidentnie nie halo, bo ten prąd rzędu 281 mA, a co, no dalej wisi na tym 282? O! A to bardzo długo wisi. To teraz to już w ogóle... to dziwne, tak nie było. Wcześniej jak ją włączałem na sucho, no to ten prąd spadał po 15 sekundach, natomiast jest jeszcze... O, spadł na 0,07. Dobra, 0,07, zgłoś się. Dobra, i teraz podpinamy sobie kabelek. Źle pokazuję. O,
Musimy podłączyć do komputera. Się podłączyć. Daj kabla. Dawaj to. Dobra. Kabelek wpinamy z jednej strony. Cyk. I do kompa się podepnijmy. Jest taka fajna aplikacja. Słuchajcie. Sony. Ona się nazywa Console Service Tool, CST. Szkoda, że nie pokazuję tego. Ta aplikacja jest w pełni darmowa i na szczęście można jej w sposób ludzki używać. Mamy tutaj Quick UART Test Point References. Klikamy na to i są zdjęcia, gdzie podlutować się do płyty głównej, jakie kabelki, gdzie receive, transmit, czyli nadawaj, odbieraj, nie? Gdzie się podlutować do jakiej rewizji płyty głównej, żeby móc odczytać kody błędów. Także to sobie zamykamy, tylko musimy wiedzieć jedną rzecz. Na jakim porcie COM siedzi nasz tłumacz. Nasz tłumacz jest na porcie COM 4. Ja to wiem teraz. No i zobaczcie. Klikam w tym momencie, zaznaczam Read Error Codes, ta opcja, i Run. I cyk. Powiększmy to. I teraz patrzymy na to, co odczytaliśmy z konsoli. Pierwszy większy błąd, Power Sequence Error, General Power Failure, Peripheral GDR, coś tam z ramami, APU, Data Line Short, zwarcie potencjalne. Dobra. I teraz co najważniejsze, druga linia, drugi odczytany kod błędu. EMC USB BT, czyli Bluetooth, Device Not Found. Mediatek, podkreśnik Wi-Fi, 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 Wi-Fi or BT, czyli Bluetooth Problem or Power Failure. I patrzcie to. I jest napisane pięknie tutaj. Check Fuse F7002. Jest napisane Power off after 2 seconds, bla bla bla. I potem znowu się wszystko w kółko powtarza. I za każdym razem jest ten kod błędu F7002. Oczywiście te kody błędów mogłem sobie wyczyścić, bo jest opcja tą aplikacją czyszczenia kodów. No i potem znowu odczyt i dalej w kółko to samo. No i oni piszą o bezpieczniku F7002. W takim układzie, zresztą może tak. Bezpiecznik F7002, jak się okazuje, jest w tym miejscu. Ja sobie to wcześniej sprawdziłem. Jest napisane F7002. Nie zawsze od razu tak jest to oczywiste. Co, gdzie, jak. Tak się patrzysz, no ale który to jest element? Ten. Co jest grane? Idziemy na mikroskop. No i w tym momencie jest, dobra, jest powiększenie F7002. No jak popatrzymy na spokojnie, to widzimy strzałkę. Widzisz tą strzałkę? Ty, to jest pęknięty kondensator? Ej. Ciekawe. Ten element jest taki trochę szemrany, nie podoba mi się. No ale dobra, zaraz wracamy do tego. Jest strzałeczka i ta strzałka wskazuje na tego dupka. To, co jest podpisane T. To jest nasz bezpiecznik. No i bierzemy miernik w rączkę. Ustawiamy go na pomiar napięcia. No i co? Houston, chyba nie mamy podglądu na nasz miernik. Miernik zastrajkował prawdopodobnie. No niestety tak. Poczekajcie moment. Ok, poprawiłem. Będzie odczyt z miernika. Konwerter z USB na RS232 zepsuł się. Kabelek się przełamał. Musiałem go teraz przez pół godziny reanimować. Masakra jakaś. Po prostu szewc śpi. Śpi. Szkoda gadać. Dobra, wracamy do tego. Gdzie byliśmy? Chcieliśmy zmierzyć bezpiecznik. Program powiedział: zmierz bezpiecznik F7002. Więc sprawdzimy sobie najpierw go na napięcie, czyli jedna końcówka pomiarowa do masy i druga do bezpiecznika. I patrzymy, co się dzieje. Zobaczcie, mamy 5 V na bezpieczniku z tej strony. No i patrzcie teraz. Cyk i bam! Mamy 0,68 V. No kurde, ty, jakim cudem? Wychodzi na to, że bezpiecznik jest spalony. Przy czym są opcje dwie. Albo sam z siebie się uszkodził, co jest możliwe, a bardziej prawdopodobne byłoby to, że coś w tej sekcji zasilającej przepaliło go i on się zjarał. I prawdopodobnie ten kondensator, bo w sumie jak teraz tak popatrzyłem, bez kitu coś tu jest brudnego. Albo on jest pęknięty, zaraz zobaczymy pod kątem, albo tak naprawdę
Słuchajcie, to. Gdzie to było? Ta sekcja, ten kondensator. Nie, no raczej nie, no. Nie wygląda na pękniętego, chociaż czasami to różnie bywało. Dobra, w takim układzie, skoro bezpiecznik jest pęknięty, to wykonamy teraz pomiar rezystancji za bezpiecznikiem, bo 5 V widzieliście jest obecne. Ok, dobra. I teraz jeszcze raz. Czyli tak, z tej strony, gdzie 5V linia, jaka jest rezystancja? 11 kΩ wysoko. Ok, to teraz zobaczmy, co jest po drugiej stronie. A już myślałem, że jest zwarcie. Poczekaj. Jeszcze raz przyłóż. No 10 megaohmów, czyli bardzo wysoka rezystancja. Aha, czyli 5 V wchodzi na ten układzik i ten układzik prawdopodobnie zasila moduł Bluetootha. To podpowiada logika. To może sprawdźmy sobie rezystancję na tym kondensatorze. 18 kΩ. Była zawsze szansa, że to dopiero w tej sekcji jest coś walnięte, dlatego to spaliłby się bezpiecznik. Natomiast nic złego nie widać. No dobra, to w takim układzie teraz zrobimy na krótko crossa. Druta wstawimy zamiast tego bezpiecznika, więc dobra. Trochę, że tak powiem, topnika, cyk. I zaraz tego koleżkę z literką T. Co zrobimy? Wylutujemy. Powiem szczerze, że ja nie miałem nigdy takiej usterki. Pierwszy raz spotykam w PS5 spalony bezpiecznik od sekcji Wi-Fi. Serio, nie spotkałem się z czymś takim. No ale jak widać, skoro program mówi, że sprawdź bezpiecznik, to ktoś musiał mieć taką przypadłość. Teraz tak, stawimy druta. Co drut, to drut. Więc niech będzie taki. Jakby miało się coś przejarać, ten drucik jest w miarę. Dobra, złapmy go tutaj. Cyk, nowy. I wbrew pozorom lutowanie tego wcale nie jest proste, takiego druta. Jak używasz do tego złego grota, to nie dziw się, że ci nie idzie. Skalpel, siostro, odcinamy. Cyk. I oczywiście, jeżeli by to miało zadziałać, ja na sam koniec wymienię bezpiecznik na jakiś z zapasem, że tak powiem, mocy, żeby przepuszczał przez siebie całą energię świata. Dobra, jeszcze dodajemy trochę cyny. No dawaj. Bida. O. Jedna kulka. Druga kulka. Jest gites. Możemy jeszcze, jakby się ktoś uparł, odciąć. Cyk. Cyk. Myjemy, żeby się upewnić, czy czasem takie połączenie jest ok. Nie ma zwarć w ogóle. Nie no, zbijam się, wiadomo, przecież łączę, no przecież hello. Dobra, ciach. No i krosik zrobiony, drucik. I można powiedzieć, że coś takiego można byłoby zostawić. Ewentualnie drugi drucik dołożyć. Równolegle, żeby było lepsze połączenie. No i co? Podłączymy sobie zasilanie. Jakaś tam szansa jest, że to, znaczy aby na pewno, nie wiem, bo tak jak mówię, trochę tych konsol się serwisowało do tej pory, natomiast taka usterka to dziwne totalnie rzeczy. Idziemy na termowizję. Oddalmy perspektywę. Zasilanie w dół. Jeszcze raz podepnijmy sobie kabelek. Plus jest wyżej, dobra. Cyk. No i odpalamy zasilanko i patrzymy na prąd. 280 mA. No i co? I gówno. Nie będzie działało. Bo w tym momencie ten moduł powinien być przez jakieś tam dosłownie, nie wiem, 2 sekundy maksymalnie być zasilany tym prądem rzędu 200 mA. A to się zatrzymuje zbyt długo, czyli coś jest źle. Wychodzi mi na to, że raczej moduł będzie walnięty. Tak, coś czuję, ale mogę się pomylić, nie jestem pewny. Dobra, w takim układzie spróbujmy konsolę uruchomić. Zobaczymy, czy ona się podniesie, czy jednak będzie dalej głucho. Palimy, co będzie? No i co? I nic.
PS5 nie startuje. A to Franca. No powiem szczerze, że liczyłem na to, że ona się uruchomi. Była taka szansa, że faktycznie ten bezpiecznik jest walnięty i cześć. No to w takim układzie, dobra, wracamy z powrotem do naszych kodów błędów. Podepnijmy sobie z powrotem nasz adapterek, nasz kabelek. No i pytanie, czy on będzie teraz wywalał dalej ten błąd. Bo może to jest po jakiejś burzy. Ja nie znam, chociaż klient podał, że to działało, pady rozłączyło. No kurde, to jest ciekawe. Dobra, idziemy na lewy monitor. Cyk. I teraz tak, COM4, dobra. Może wyczyśćmy te kody błędów. Clear error codes, kliknijmy run. Operation, clear logs, ok, dobra. I teraz read. I teraz jak damy read, nie ma żadnych błędów. Oczywiście, że nie ma, bo trzeba zdjąć zasilanie z płyty głównej, znowu podłączyć. Właśnie teraz to zrobiłem. Jak pójdziemy na termowizję, znowu ten prąd zachowuje się tak jak do tej pory. I za chwilę sobie spróbujemy uruchomić konsolę. Natomiast, no kurczę, może tutaj coś jeszcze jest zwalnięte. Może jakiś kondensator. Kto wie. Różnie bywało. Poszukamy Walliego. Zdarzyło się raz, że jakiś kondensator pod modułem Wi-Fi faktycznie był strzelony. Także, no dobra. Chyba że sam moduł. Ok, spróbujmy ją jeszcze raz włączyć. Come on. No i znowu 280 mA i niestety nie startuje. Smuteczek. No to wracamy na lewy monitor i znowu tutaj wybieramy port COM, read i run. I zobaczcie, co jest grane. Znowu odczytało kod błędu USB Bluetooth device not found, czyli nie ma komunikacji po USB. Wi-Fi or BT problem or power failure. Może nie być zasilania. No i właśnie, bo skoro 5 V już wchodzi nam tędy, no to sprawdźmy, czy w ogóle jest na wyjściu, bo ta przetwornica ma jakąś cewkę, kondensator. Tutaj musi być zasilanie. Możliwe, że to jest linia, nie wiem, 1,8 V. Jeżeli tego napięcia nie będzie, to ten moduł się po prostu za Chiny ludowe nie podniesie. To sobie sprawdźmy jeszcze raz. Na wejściu mamy 5 V? Mamy. Wchodzi tędy 5 V przez ten kondensator, idzie tędy, ok. A na wyjściu mamy 3,3 V. A widzisz, czyli 3,3 V jest obecne. I zobaczcie, tutaj na tym kondensatorze jest 1,8. Takie 1,8 zapewne wchodzi gdzie? Na moduł Bluetootha. Jestem niemal przekonany, że to jest dokładnie te napięcie. Ale warto jeszcze przemierzyć sobie kondensatory obok samego modułu radiowego. Tutaj mamy zasilanie. Tutaj też mamy. 1,8 też mamy. A moduł jest AK8M20 DAL1 coś tam. A nie, sorry, AWXM501. Rewizja 1.3. Coś takiego. No dobra, jeszcze sprawdźmy sobie kondensatory od spodu. Kurczę. A widzisz. 1,8 V. 3,3. 3,3. 3,3. 1,8. 3,3. 1,8. I prawdę mówiąc, te wszystkie zasilania są obecne. No ale kurde, może czegoś jeszcze brakuje. No ale tak trochę powątpiewam w to. No ale w sumie kody błędów mówią, no coś jest nie halo. Czyli tak, już teraz widzę. Tędy wchodzi 1,8 V. Źle, zobaczcie, na tym pinie mamy 5V sekcję. Układ wytwarza 1,8 i ta ścieżka idzie do modułu i to jest 1,8 V. I te dwa warunki mamy spełnione, ale niestety nasz moduł nie gada. To się zachowuje tak, jakby nie było komunikacji.
zawsze istnieje jakaś szansa, że nie wiem, ktoś tu był wcześniej, ktoś to rozbierał, może ktoś coś urwał. A równie dobrze szlak trafił moduł Wi-Fi. Samych układów radiowych wymieniamy niezwykle mało. I tu trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że to jest 1,5 roku. To jest wszystko w temacie. Jeżeli ktoś opowiada bajki, że nie wiem, robi tych modułów wiele, omijajcie taki serwis szerokim łukiem, bo to są bzdury i wszystko w temacie. No dobra, kurde. No to teraz tak. Jaki jest plan działania? Co możemy zrobić? Musimy w ciemno wylutować ten układzik i dorwać jakiś jego zamiennik. Muszę przegrzebać płyty główne i sprawdzić, czy mam taką płytę główną z takim modułem radiowym. W czasach, kiedy były PS4, to trzeba było firmware poprawiać. Sorry, nie pokazuję tego, co bym chciał. Trzeba było kombinować. Przy PS5 wylutowujesz moduł, lutujesz drugi i powinno być teoretycznie co z bani. Natomiast jak będzie tutaj, nie wiem. Jedyne co widzę to linie komunikacyjne. Zobaczcie, te podwójne pary, kolejne pary, te pary. Może zmierzę sobie rezystancję, może się zaraz okaże, że one są przywarte. Więc to nie ma opcji, żeby to chciało działać, no ale tak sobie teraz kombinuję, głośno myślę. Przed wylutem układu, sprawdźmy. Nie no, rezystancja jest wysoka. 18, no mega ohmy, czyli mega wysoko. Tutaj nie ma lipy. Kolejne pary też mega ohmy. Mega ohmy. Mega ohmy. No, mimo wszystko komunikacji brakuje. No kiepsko. I jeszcze tutaj mamy cyk, 2,5 ohma, mega ohma, przepraszam. I tak samo 2,5 mega ohma. Ok. Szukam płyty z układem dawcą. Jak będzie, to jest sens, żeby to demontować. Więc tak, przejrzałem płyty. Mam taką płytę. Mógłbym z niej wziąć układ radiowy, Wi-Fi, ale jego tutaj nie ma. Ta płyta była to taka historia, że komuś pierdyknęła Fest PS5, powyrywało bardzo wiele ścieżek w laminacie i tutaj nie było czego zrobić. Tu był nawet chyba pęknięty rdzeń. Zobaczcie, to są wszystko zerwane pady. To też, więc ta konsola została chyba u nas zostawiona na część, albo odkupiliśmy od klienta. Także chodzi o co innego. Patrzcie, pokażę Wam layout z pierwszej generacji. No bo właśnie, co zrobić w takim wypadku? Albo kupujesz układ, jeśli jest dostępny, a jeśli nie, to szukasz, kombinujesz. W tym wypadku to jest płyta główna z pierwszej wersji PS5. Model to jest EDM020. Natomiast tutaj mamy EDM030. I sprawdźmy na layout, czy jest taki sam, czy inny. Chodzi o to, że spróbuję zamienić układy miejscami. No i teraz tak. To jest EDM020. Tutaj mamy EDM030. I chodzi o to, że patrzcie, drugi od lewej, potem trzeci, czwarty, piąty. Piąty od lewej to jest wyjście na anteny od Wi-Fi, Bluetooth. Tak samo tutaj, patrzcie. Tak samo drugi i piąty. Jeżeli spojrzymy na prawy dolny róg tego układu, czyli raz, dwa, trzy, czyli trzeci i czwarty, to są pary sygnałowe. Druga płytka, raz, dwa, trzy i cztery, pary sygnałowe. Tak samo tu i tu, czyli 3 i 3 i potem 4. 3 i 3, dobra, czyli jest git. Czyli tak naprawdę schemat połączeniowy, linie komunikacyjne w jednej płycie i w drugiej płycie są identyczne. Natomiast to, czy jeżeli przerzucisz, a no właśnie, bo nie powiedziałem tego, nie powiedziałem, układ radiowy w tej konsoli, niestety, ale to jest inny model. To jest model, słuchajcie, i wyostrzmy to. To jest model J20H100, jakoś tak. Może mikroskop nam więcej powie sensownych rzeczy. O, model J20H100. I spróbujemy zrobić dosłownie to samo, czyli lutujemy radio z premierowej PS5 do późniejszego modelu i zobaczymy, czy to zadziała. Jak się nie uda, to tak naprawdę będę wiedział, czy to się dawało, czy nie dawało.
Zobaczymy. Próbujemy. Idziemy na maszynę, ściągam jeden układ, drugi i zaraz kulkowanie. Ok, moduł radiowy z EDM010 mamy ściągnięty, jest tutaj, o, nawet urąbany topnikiem, spoko. I porównajmy sobie jeszcze tak, bo to na takiego pewniaka, lutowanie EDM010, EDM Wi-Fi z EDM010 do trzeciej generacji, to tak trochę przeskok, ale popatrzmy na to. W sumie o, takie ujęcie powie nam wiele. Czy layout jest taki sam, tylko panie operatorze, gdzie jest ostrość? Ja się pytam, za co ja ci płacę? No kurde, serio? O, to może cyk. Sam sobie to zrobię. I porównajmy, czy faktycznie jest wszystko identycznie. Sygnałówki, sygnałówki, antena jedna, druga, trzecia. Tych padów sygnałowych tu jest sporo. Podwójne pady, pojedyncze. Wszystko wygląda tak, jakby to było dosłownie to samo. Tylko tak jak wspominam, ta płyta, moi drodzy, gdzie jest oznaczenie? Dobra, tu jest oznaczenie. Ta płyta to jest EDM010, a ta, do której chcemy się lutować, to EDM032, czyli to już jest trzecia rewizja PS5, PS5, bo jesteśmy w czasach 25. Także to jest ta mniejsza. O, pika maszyna, idę ściągać kolejny układ radiowy. Ok, podgrzana płyta już jest w moich dłoniach. Idziemy na kamerę od góry. Jak to wygląda? Znośnie. Teraz tak. Mikroskop, zbierzemy sobie cynę. Kurczę, dawno takiego modułu, mówię, nie robiłem, bo na szczęście one się nie psują. Powiem wam tak, w konsolach PS3 notorycznie padały moduły radiowe. Serio. W czwórkach mniej, natomiast piątki są już, można powiedzieć, uodpornione na taką wadę. Także tutaj przypadek. Moim zdaniem to jest przypadek, że taka usterka się zadziała, ale zawsze jest coś do roboty. Zawsze jakaś troszeczkę inna usterka, a sam fakt, że konsol na kanale jest mało, wynika z tego, że one się wcale tak często nie psują wbrew pozorom. Więc widzicie, jak jest. A pokazywanie kolejny raz wymiany HDMI to jest bez sensu. No, takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakąś wymianę HDMI w PS5, napiszcie komentarz. No dlaczego nie? Kto wie, może ktoś jeszcze by chciał raz to zobaczyć. Dobra, myjemy. Dmuchamy. No, laminat już wygląda znośnie. Jest gites. OK. No i teraz czas na moduł radiowy, czyli ten podpisany J20H100. Tego dupka trzeba sobie będzie oczyścić. No i niestety kulki, no ja układam ręcznie, może ktoś wymyślił jakiś szablon, sito, technikę, która by przyspieszyła coś takiego, natomiast no nie wiem, tyle lat to robię i po prostu kulki kładę, no sypię tych kulek. W sumie ile tu kulek jest? Czy znajdzie się jakiś sprytna, kto szybko policzy, ile kulek jest na module? No w sumie liczę. Łatwo to policzyć. Ej, baby, chodź tu. Chodź tu do mnie. Cyk. Dobra, czyścimy dziada. Jest gites. I znowu szmatka, chemia serwisowa i możemy jechać. Ile jest kulek? Ty sam sobie to policzę, kurczę. Co ja się będę pytał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. 8 razy 9, 80. No jakoś tak, nie? Więc tutaj, no i bez jednej, więc matematyka trudna. Także widzicie, jak jest. Dobra, smarujemy topnik. Trzeba troszeczkę podgrzać hoterem laminat tego układu. No come on, baby. Co ty mnie tutaj tak w bambuko robisz? Podgrzejmy cię troszeczkę.
Właśnie tak. No i trochę topnika by się przydało, chyba że z pędzla samego. No dobra, w pędzelku oczywiście topnik jest. To nie jest tak, że pędzel jest suchutki. Nie, zawsze jest jakiś topnik. Także tak to. Teraz tak, kulki. No właśnie. Kulki to będą bycze. Dlaczego? Bo tutaj są duże pady. Oczywiście, jeżeli oglądacie treści u mnie na kanale, to nie jesteście w stanie oszacować, jakiej wielkości jest średnica tego pada, tej wielkiej kuli. O to. Przy czym teraz zrobiłem maksymalny zoom. No to jest, szczerze powiedziawszy, bardzo duże. Jeżeli byśmy to włączyli na jakimś dużym telewizorze, projektorze, to ta kula jest przebycza. W sumie to gdzie jest myszka? Zmierzmy to sobie. Ok, odpalamy aparaturę pomiarową. Cyk. Ja myślę, że tu jest 0,85 mm. Tak. Patrzymy. 0,94. Słuchajcie, prawie 1 mm ma średnica tej kulki. To jest wpyte, bez kitu. To jest aż dziwne. 1 mm. No i ja mam kulki przygotowane 0,76. To są największe kulki BGA, jakie są mi znane. Czy są jeszcze większe? Nie wiem. Za mało wiem. Może wy wiecie coś na ten temat. Więc ja robię zawsze tak, że sypię ze słoiczka. O, w ten sposób. Cyk. No i no, trzeba ich wysypać. No trochę więcej. Z 90 kulek. Przyznam szczerze, że raz mi się udało wysypać idealną ilość kulek. Centralnie co do jednej. To nie musiałem dokładać niczego. No, normalnie mogłem w totka wtedy grać. No ale nie zrobiłem tego. Dobra, układamy kulki. Także mamy kulki w tej postaci, penseta w rękę i przesuwamy. Także łapiemy jedną kulkę. No i zobaczcie, jaka jest różnica. No niestety, ale te pady są o wiele większe niż kulki BGA. No cóż zrobisz? No, trzeba się trochę z tym poboksować. No i ktoś powie, facet, co ty robisz? Te kulki są za małe. Ja o tym wiem, natomiast w ten sposób wlutowuję te układy, nie ma z tym problemów, nie ma reklamacji, nie ma niedomówień, że coś jest nie halo. Żeby było zabawnie, to jak Sony wlutuje ten układ, to on czasami bardziej siedzi na laminacie płyty głównej niż mój układ na kulkach 0,76. To są takie dziwne niuanse, więc ja bez kitu nie wiem, po jakiego wała oni zrobili takie wielkie pady. No, czemu to miało służyć? Totalnie niezrozumiałe, no ale cóż, no, nie wszystko będziemy wiedzieli. Chyba że wy macie dojście do informacji, dlaczego tak się kurde dzieje. Kto to wymyślił? Także zobaczcie. Już mamy tego układu ułożone mniej więcej z 60%. To są w miarę sprawne ruchy ręki, ciach, pach i do przodu, nie? Więc o. I oczywiście tutaj najważniejsze są linie sygnałowe. Moglibyśmy kilku padów od masy nie dawać, ale nie będziemy robili popyliny, bo ma to wyglądać. To ma działać, ale wyglądać też. Jestem zwolennikiem rozwiązań, które muszą się bronić, jakby nie patrzeć, jakością, a nie tylko na zasadzie, że to ma działać. Ja wiem, że nikt na to patrzył nie będzie, no ale kurde, ktoś płaci za robotę, to i wymaga, nie? Także takie buty. No i co? I teraz ile to układam? 2 minuty? Coś takiego. Pyk. No i kulek mamy trochę za dużo, więc nadmiar zbieram. Pyk. Tu. Cosik takiego. Mamy to? Mamy to. Ułożyłem cały układ. Bez przyspieszania, bez pitolenia, więc dlaczego nie? Teraz tak, dysza gięta na hotera. No i przydałoby się w tym momencie ten układzik wstawić w jakiś stolik. Także robimy to. Tak jak mówiłem, układ wstawiłem w ramiona stolika. Cyk. On musi być luźno. Teraz hoter ustawiony na 370, nadmuch 3. A mimo wszystko i tak te kulki, patrz, przesuwają się, no, how dare you. Nie rób mi tego, kurde, no. No to nadmuch na 1. Czasami jest ciężko, topornie i te kulki ci zwiewa na boki, no i
No patrz co się dzieje. Zaczynajcie się no patrz. Jak na złość. Łapie. O, właśnie tak. Mamy ten moment. Trochę jest nieporadnie. Ale powoli. Nie spieszymy się. Odwróćmy tego dupka, bo dmucham z tej, to może naskoczył w drugą. O, właśnie tak. Wy to widzicie? Ja to widzę. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze. No trochę te kulki rozwiewa dzisiaj. Dosłownie, nie wiem, jakieś dzikie prądy. Ty. O co to chodzi? Ale tak jak już ostatnio wspomniałem, nie zawsze słońce świeci. To jest norma. No i teraz tak, te kulki są trochę krzywo, bo pady są za duże, kulki za małe, więc robi się nie za pięknie. I zobaczcie. Trzeba dodatkowo posmarować to topnikiem. Dolejemy go. Cyk. Tak jak jest teraz, będzie git. I znowu. Tylko nadmuch zwiększamy. I grzejemy. I teraz te kulki się powinny wyrównać. No, come on. Wierzę w to, że tak będzie. O, już to się dzieje. Dobra. Cyk. Mamy tu trochę siwy dym. Topnik kopci. No i spoko. Jest git. Co dalej? Szczoteczka. Przemycie układu. Pomachajmy trochę w lewo, trochę w prawo. Możemy użyć szmatki. Ale to nie jest też w takim wypadku, gdzie mamy tak duży układ, aż tak ważne. Jak to wygląda? No są jakieś mazy. Ja nie lubię tych zacieków. Wkurzają mnie one, dlatego jednak jak przez szmatę to jest, to jakimś cudem efekt końcowy jest o wiele lepszy optycznie. I patrzymy. No i co? No lepiej, nie? No nie kłamałem. Teraz pozycjonujemy układ na laminacie. Przy czym najpierw damy co? Topnika. I jeszcze sprawdzimy sobie, gdzie jest pierwszy pin. Pierwszy pin jest w prawym dolnym rogu. Nałóżmy kropeleczkę. Może być taka ilość z pędzelka i tak jeszcze troszeczkę tego topnika wyjdzie nam. Podgrzewamy hoterem. Coś takiego. Rozsmarowujemy. Cyk. No i pytanie, czy to pomoże? No to jest bardzo dobre pytanie. No najlepsze jest to, że ja nie znam odpowiedzi. Robię pierwszy raz podmianę takiego modułu z jednej wersji na drugą, więc słuchajcie, różnie bywa. Pierwszy pin na module jest w prawym dolnym, tak samo tutaj, to nam się musi zgodzić. Cyk, pozycjonujemy go. W sumie on sam wskakuje. Moduł jest ustawiony odpowiednio, jest trochę brudny, bo jest topnik na nim, ale spoko. Teraz idziemy na maszynę, robimy wlód właściwy i zaraz do Was wracam. Dobra, mam płytę, zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje, czy tu wszystko jest git, czy tak średnio bym powiedział. Ostrości nam trochę brakuje, drogi kolego. I co? No stąd to nic nie zobaczymy. Czekajcie, idziemy na mikroskop. No ale takiego układu, tak szczerze powiedziawszy, chyba nie da się źle wlutować, bo te kulki są naprawdę bycze. I zobaczcie, jak to wygląda. Widać laminat w tym miejscu i tam dalej układ BGA, nasz moduł Wi-Fi i bycze kulki. Prześwity są niezłe, bo nawet źródło światła jest widoczne z tamtej strony. I to wszystko jest zalutowane miód malina. Jakby każdy układ był na takich kulkach, to panie, to by każdy mógł to lutować, przy czym sprzęty elektroniczne byłyby znacznie większe. No i jakby nie patrzeć, miniaturyzacja jest istotna. Więc dobra, przemyjmy to sobie jeszcze, żeby nie było. Tak, wiecie, może będzie dobra passa, no i to ruszy, kto wie. Tak szczerze powiedziawszy, wątpię w to, no ale nikt czegoś takiego raczej nie robił, ale
ale może robił. Dobra. Moduł J20H100 w płycie głównej EDM 033. Zobaczymy. Pytanie, czy to w ogóle mogłoby działać, a może tak naprawdę to jest jeszcze jakaś inna usterka, o której nie mam pojęcia. Dobra, idziemy na termowizję. Nie to. Termowizja. Cyk. Oddalmy perspektywę. No i podajmy zasilanie. Plusik jest tutaj. No i słuchajcie, to wszystko się rozegra teraz w 5 sekund. Jeżeli w tym miejscu prąd będzie stał na 280 mA przez 20 sekund, to dalej nie działa. Natomiast jak będzie, za chwilę sprawdzimy. 3, 2, 1, go. 300. 200. Spadł na 0. Ej, patrz, spadł. O kurde. Zachował się dobrze, bez kitu. Ej. Nie liczyłem na to. Autentycznie nie liczyłem na to, że to w ogóle tak się może zachowywać. No i teraz pytanie, czy ona się elektrycznie podniesie. Więc dobra, tak jak wspominałem, tutaj na rogu płyty, niedaleko włącznika, mamy rezystory. Spróbujemy jeden ściągnąć do masy, czyli włącznik oczywiście. I zobaczymy, czy płyta będzie pobierała 6 A pi razy oko i się będzie nagrzewał CPU, czy może będzie jedno wielkie G. Dobra, palimy. 3, 2, 1, go. Ty, startuje, ale jaja. 8 A, patrz, 12. Startuje to. Ja pierdzielę. No ja Jestem zadowolony. No kurczę, to było takie trochę nielogiczne. Tylko właśnie jest jeszcze jedno małe ale. Płytę trzeba włożyć koniecznie do budy. A po co? Żeby sprawdzić, czy ten pad, ten DualSense, czy jak to się to nazywa, działa. Bo ona elektrycznie już teraz reaguje. Podnosi się CPU, ok. Ale może padów nie parować. Kurde. Także już taki połowiczny sukces mamy, ok. Natomiast szukam gratów i wkładam płytę do budy na krótko, przykręcam 2 śruby i cześć. Ok, kadłub mam przygotowany. Ciekły metal od dawna sobie pływa. Tutaj trochę go jest, więc jak to złożymy na krótko, myślę, że zda to egzamin. Baterię możemy sobie od 3 V podłączyć. Więc czekaj, jak to szło. Zasilacz jest tutaj. Dobra, bo to jest ta płyta mniejsza. Standardowo te piątki mają płyty o wiele większe. Natomiast tu już zrobili redukcję. Trzeba się zastanawiać, jak to złożyć, bo za wiele tych konsol nie przychodzi na serwis, na jakąkolwiek usterkę, bo większość z nich może być jeszcze objęta jakąś gwarancją, czy tam producenta, czy rozszerzoną. No różnie bywa, także widzicie, jak jest. Dobra, nałóżmy sobie teraz klampucha, może się uda. Cyk, także dobra, to jest nie pod ten model, czy to nie w tą stronę. Tak, trzeba umieć składać konsolę, bo to nie jest takie hop-siup. Klampuś, ciach, pach, 2 śruby, wkręcamy. No i zaraz palimy konsolinkę. Co będzie? Kurde, panie. Może będzie dobrze. Nie zawsze musi być źle, nie? Także dobra. Widzimy się zaraz przy starcie konsoli. Dobra, słuchajcie, chciałem skręcać konsolę dalej. Niestety nie mogę. Dlaczego? Bo ten klamp, czyli to metalowe coś, co tutaj przykładałem, nie pasuje. A nie będę się z tym mocował, bo to był klamp do poprzedniej generacji PS5. Nie wiem, gdzie na śmieciu wtrynił śrubki. Nie jestem w stanie ich znaleźć. Szukałem, nie ma. Dobra, zrobimy inny temat. Po prostu docisnę ręką w tym miejscu, gdzie klamp standardowo dociska. I w taki sposób uruchomimy konsolę, bo nie widzę innej możliwości, żeby teraz przetestować. A z racji, że jest bardzo późna godzina, no to już nie będę męczył naszego miecia z zapytaniem, gdzie kur dałeś śrubki. Także HDMI. To. No i w sumie, czy ona da obraz, nie? To jest też takie nie do końca oczywiste, to się wszystko mogło zadziać. Także, dobra, podpinamy to. Podpinamy zasilanie. Pad. Przewód USB A na C. Bo wszystko się rozchodzi w tym momencie o to, czy konsola da obraz, to raz, a dwa, czy pad się sparuje.
dwie niewiadome. Także kurczę, bez napędu, bez niczego. Nie widać za bardzo tego wszystkiego. Przesuńmy cały ten mandżur. O, będzie widać? Coś będzie widać. Dobra, dociskam łapą. Może tablica, bo to od Kaliego tablica. Zasłania trochę tło. Dobra, dociskam i próbuję włączyć. 3, 2, 1, go. Niebieskie się zapala. No, mrugaj, mrugaj. Daj obraz, Dzido. Przydałoby się. Come on, come on. Ja czekam na obraz. Jak nie dasz obrazu, to ja zaraz wyjdę z siebie, bez kitu. Bo to nie może tak być. No. Przeszła na białe. O, jest obraz, dobra. To jest stresogenne, bez kitu, dobra. Po ukończeniu konsola PS5 zostanie automatycznie uruchomiona ponownie, dobra. I teraz najważniejsza informacja to jest taka, czy ten pad się sparuje. Pady oczywiście w recovery działają po magistrali USB, czyli podpinasz kabel, zawsze tam działa, ale w głównym menu, tutaj w tym, ja na to mówię XMB, nie pamiętam jak się nazywa interfejs od PS5, nieważne. W głównym menu pad się nie komunikuje, znaczy po USB też się komunikuje, ale musi działać bezprzewodowo. Klikamy X. Paruj się. Dobra, działa, reaguje na X-a. OK, nie można nawiązać połączenia z siecią. To akurat jakaś świnia się wyświetliła. Dodaj użytkownika. Kurde, czekajcie, bo to nie jest taki hop-siup. Tu mi trochę mikroskop zasłania. Otwórzmy, zaczynajmy. Konsola oczywiście nie zdąży się przegrzać, bo ona dopóki gry nie uruchomi, no to może sobie tak chodzić bez wentylatora. Mamy dosłownie te 5 minut leciutko. Dobra, te opcje działają, klikam tu sobie. No i odłączmy pada. Odłączam pada. I czekaj. Ja muszę jedną ręką, mówię, dociskać. Działa, i bez kitu to działa. No to jeszcze teraz na sam koniec sieci Wi-Fi. Sieć, cyk, ustawienia, skonfiguruj połączenie. Ty, no widzi nasze sieci, zobaczcie. Już jest sieć serwisowa, jest WE, gabinet Wi-Fi, meble kuchenne, także konsola widzi poprawnie sieci Wi-Fi, łączy się z padem, jest git. Udała się naprawa. Powiem tak, zajebiście. Co mam powiedzieć więcej? I bez kitu dziwne, jakim cudem spalił się i bezpiecznik, i szlak trafił moduł od Wi-Fi. No i jak? Naprawdę niebywałe. To jest totalny przypadek, ale to tylko się trzeba cieszyć, że w ogóle z czegoś takiego udało się wyjść obronnie i PS5 wraca do gry, no bo PS5, pomimo że to jest czy premierówka, czy druga generacja, trzecia generacja, i tak cieszy japę, jak grasz w te gry, bo to jest dobrze zoptymalizowany sprzęt. Co tu dużo mówić, cicho chodzi, może trochę więcej miejsca zajmuje, ale już pal licho, to już kwestia gustu. Więc no cóż, ja jestem zadowolony. Tutaj oczywiście ciekły metal out, aplikujemy PTM-a, nie będziemy kombinowali. Tam zamiast tej zworki wstawimy jakiś tam bezpiecznik większy, żeby się to nie spaliło ponownie. No i cóż, naprawę uważam za udaną, więc jak Ci się materiał podobał, łapa w górę, jak nie łapa w dół, napisz komentarz, koniecznie subskrybuj kanał, spróbujmy wbić trochę tych tysięcy więcej do końca tego roku. Jeszcze mamy szansę, także dziękuję za uwagę, późno już. No i z Wami Spox 2 i do następnego. Cześć, hej!